Dzień dobry Państwu, Dzień wszemi dobry. wobec witają Paweł Jeżowski Dzień dobry. i Maciek Kapitan Lisowski. Witamy, jak to zwykle bywa w niedzielę, w zestawie analityczno-komentatorskim, który patrzy z przymrużeniem oka, ale bardzo na serio, na rosyjską ekonomię i gospodarkę. W dniu dzisiejszym, 17 marca, jest o czym pisać znowu, bo jak zwykle w każdym tygodniu Rosjanie nas pozytywnie potrafią zaskoczyć, a my, jeśli się będzie Państwu podobało, pragniemy przypomnieć, że lajki są dla nas bardzo fajną sprawą, jeżeli chodzi o pokazanie tego, że lubicie to, co robimy. Zachęcamy też do komentowania, udostępniania naszych materiałów, do subskrybowania obydwu kanałów, na których możecie to Państwo oglądać, czyli i Kremlinka Show, i Kapitan Lisowski, do wspierania naszej niezależnej twórczości oraz wszystkim tym, którzy już to robią, bardzo serdecznie za to dziękujemy. Ponadto warto jest też obserwować nasze profile społecznościowe, zwłaszcza Twittera, gdzie staramy się wrzucać na bieżąco różne informacje o tym, co się dzieje. A działo się, prawda, Pawle? Tak, jeżeli ktoś czeka na rafinerię, to dobrze trafił. Będzie o rafineriach na miejscu pierwszym. Powiemy, które rafinerie, będzie mapa rafinerii, które jeszcze są na biało oraz tych rafinerii, które już się paliły, częściowo czy w całości, bo to różnie bywa. Poopowiadamy sobie o tych rafineriach, jak to wygląda, podamy mniej więcej ile one produkują, no i postaramy się powiedzieć, czego możemy się spodziewać, też troszeczkę powiemy sobie o cenach. Będzie dużo też na temat ropy, danych handlowych, na podium, tak, myślę, że to są najważniejsze rzeczy. I powiemy, co Rosjanie mogą zrobić w najbliższych tygodniach, bo sytuacja jest fatalna. Jest fatalna. W piątek Putin się wypowiedział, no ale się nic nie dowiedzieliśmy, oprócz tego, że Rosja się zemści, tak? To tyle się dowiedzieliśmy. Ale w jaki sposób tego nie wiemy. No tu oczywiście różne są spekulacje. Począwszy od tego, że będą atakowane bloki mieszkalne, skończywszy, że zostanie wypowiedziana nawet wojna. Tak, wojna Jeśli Ukrainie. chodzi... No dobrze, ale ataki na bloki mieszkalne były, więc to nikogo nie zaskoczy, nic nowego. Odessa jest przykładem barbarzyństwa, gdzie zaatakowano celowo tak, żeby zaszkodzić potem jeszcze w trakcie udzielającym pomocy ratownikom i strażakom, więc to nikogo nie zaskoczy. Co przyniesie ewentualnie zmiana w postaci przejścia od specjalnej operacji wojskowej do wojny? To, że wtedy Rosja włączy oficjalnie pełną mobilizację, powszechną mobilizację. Tylko tyle, a że i tak cały czas No wpływająca tutaj mobilizacja wiesz, trwa. opowiemy sobie na pierwszym punkcie, bo No. są takie Okej. też potrząsanie trochę takim tym arsenałem nuklearnym O, nawet. jak co Więc chwilę. powiemy, jakie tutaj też odgłosy dochodzą. A my zaczynamy, słuchajcie, od miejsca 10. Na miejscu 10 mamy rosyjskie LNG, a dokładnie problemy. No i tutaj nałożone ostatnie sankcje Stanów Zjednoczonych na rosyjski przemysł LNG stworzyło zagrożenie dla realizacji celów rosyjskiego rządu. Tak czytamy w najnowszych raportach. Celem było wyprodukowanie do 2030 100 milionów ton LNG. No i tutaj pojawiły się problemy technologiczne, jak i również ze znalezieniem nowych nabywców, jak i również problemy, jeżeli chodzi o gazowce. No tych problemów dosyć dużo, a wszystko jest związane z tym, że Rosjanie mają sankcje technologiczne na sprzęt oraz na firmy, które produkowały wcześniej dla Nowateku i tutaj Gazpromu. Mówimy tutaj największe zagrożenie oczywiście w przypadku Nowateku, ale również Gazpromu. Tutaj już trzeba było obniżyć prognozy. Wcześniej prognozowano, że będzie 140 milionów ton w 2035, no już się mówi nawet o 80 milionach. W ciągu następnych 2 lat tutaj wydawało się, że Rosja
W ciągu następnych 2 lat wydawało się, że Rosja przezwycięży te problemy technologiczne, natomiast nastąpiła ostrzejsza runda sankcji ze strony USA, no i można się spodziewać, że to tak będzie narastać, a nie maleć. Pojawiła się oczywiście lista amerykańska, czyli ta osławiona lista SDN. No i na tej liście znalazły się projekty Novateku. Głównie chodzi tutaj o zagrożony projekt Arctic LNG 2, który miał rozpocząć produkcję w tym roku. No i nie rozpoczął. Firmy, które brały udział w konsorcjum, w sumie zawiesiły, powołały się na siłę wyższą, no i nie nabywają tego gazu z jednej strony, z drugiej strony, a mówimy tutaj o takich firmach jak francuski Totals, firmy niemieckie, firmy japońskie, firmy hinduskie, no i widzimy, że pojawiła się bardzo duża słabość, czyli brak tankowców LNG. Tu w tym momencie nie ma jak tego gazu z tych linii przewieźć. Tutaj Nowatek twierdzi, że produkcja trwa, tylko to pytanie jest, co oni z tym gazem będą robić, bo na razie z tego co wiemy, to mamy jakieś przepływy techniczne, za moment trzeba będzie ten gaz prawdopodobnie palić, bo w sumie nie wiadomo co z nim zrobić. No tak, ale to nie koniec. Stocznie rosyjskie nie są w stanie podołać tak wymagającej technologii, jaką jest budowa gazowców. Tak, to jest jedna z natomiast najbardziej ambitnych rzeczy. Tutaj jest problem z nabywcami, bo nawet jakby te gazowce były, to według handlowców nawet chińscy, indyjscy, duzi nabywcy nie są gotowi na przyjęcie towarów objętych sankcjami projektów. Czyli jeżeli nawet by się znalazły albo przenieśliby z innych swoich tych projektów, kosztem tych projektów, czyli gdzieś zabrali te tankowce, gazowce, które wożą ten gaz, no to Chińczycy i Hindusi mówią, że oni nie są zainteresowani kontraktowaniem z Arctic LNG 2, bo amerykańskie sankcje. No i jest problem, bo oprócz chińskich i hinduskich nabywców, no to chętnych no nie ma. Tutaj mówi się, że alternatywą jest utworzenie specjalnych importerów ze strony kupujących do pracy z rosyjskimi towarami, co ponownie implikuje zniżki. No i jedyny pomysł Rosjan, który jest, to jest taki, żeby zaproponować Hindusom i Chińczykom bardzo wysokie zniżki, żeby w którymś momencie przełamać ich opór. Tak, czyli ta chciwość, żeby była wyższa, żeby oni przełamali te sankcje. No jeżeli tak by się stało, no to by i faktycznie na przykład Chińczycy, no bo tu na Hindusów to raczej bym nie liczył, ale Chińczycy by się zgodzili i jeżeli Rosjanie znaleźliby gazowce, jeszcze nie wiemy skąd, to wtedy trzeba liczyć się z dosyć dużą też zniżką gazu na innych, no bo to mamy naczynia połączone, a więc jeżeli by nagle Chińczycy dostali dużą ilość rosyjskiego taniego gazu, no to prawdopodobnie na pozostałych kierunkach Rosjanie też musieliby dawać zniżki. A więc nie jest to do końca przemyślana strategia, ale innej nie ma na ten moment. Ale jedno pytanie techniczne, bo teoretycznie LNG w zbiornikach można przechowywać, a następnie można to regazyfikować, prawda? Tak. Ilość tych zbiorników jest w Rosji no niestety ograniczona, więc tego nie przeskoczą, ale to jednak pozwala magazynować większą ilość. Czy oni w takim razie mogą regazyfikować to na własne potrzeby i wpuszczać w system u siebie, który teoretycznie rozbudowują na potrzeby przemysłu? Oni mają nadmiar gazu, bo no mamy jeszcze Gazprom. Mają. Tak, bo wiesz, no mamy ten gaz rurociągowy, produkcja Gazpromu ma nadal nadwyżki, no bo Europa wypadła. Unia, ta azjatycka... Ponad 100 miliardów metrów sześciennych rocznie nadprodukcji. No tak, no musisz to gdzieś upchnąć. No i teraz jeszcze masz za Arctic LNG, projekt, który warty 50 miliardów dolarów. No i teraz musisz upchnąć następny gaz. No i teraz mamy taki paradoks, że mamy tak dużą ilość tego gazu w Rosji, że no nie jesteś w stanie tego zmagazynować. Jedynie co możesz to palić to lub zamykać odwierty, tak.
A No tu to co, jeszcze jest tak, spadnie że jak mamy, zacznie wiesz, wybuchać. dwie firmy, które też trochę konkurują, bo jednak Gazprom z Oczywiście. Nowatekiem konkuruje i zarówno Nowatek specjalizuje się w LNG, no i uruchomił najważniejszy swój projekt. Gazprom w sumie też będzie uruchamiał po wycofaniu, też ma LNG, po wycofaniu Linde chce uruchomić swój projekt, tylko pytanie jest po co, bo nie ma na ten moment nabywców. Oczywiście można liczyć, że sytuacja powiedzmy za rok, za dwa się zmieni, na przykład w Europie. Natomiast no, plany Europy są takie, że jest ta dyrektywa Repower 2027 EU i ona mówi, że do tego czasu firmy europejskie mają przestać kupować rosyjski gaz, jakikolwiek, tak? Również ten LNG, a więc tu w tym momencie mamy niecałe 2-3 lata jeszcze jakiegoś zapasu, no ale widzimy co się dzieje, jeżeli chodzi o drużbę. Unia Europejska zakontraktowała 30 miliardów metrów sześciennych, pomaga Austriakom przejść na innych dostawców. No i okaże się, że w Europie to zostaną tak naprawdę Węgry i Serbia, które będą korzystały z rosyjskiego gazu. A w przypadku LNG, no cały czas się mówi, żeby rezygnować, bo tutaj mamy Francję, Hiszpanię, Belgię, Holandię, które korzystają. Natomiast w 2025 moim zdaniem spora część firm przestanie, szczególnie, że będziemy mieli dostawy tego gazu z Afryki, a jeżeli Trump wygra, no to zaleje Europę gaz amerykański. No bo Tak, wtedy bo będą ta te branża, zwiększone kontrakty i branża, no tam jest, no ona jest mocno związana z republikanami, no co tu by dużo nie właśnie, mówić. Ktokolwiek po stronie, bo to nie chodzi o Trumpa, tylko ktokolwiek by po stronie tej republikańskiej startował, no to oni trzymają z paliwiarze niej. go wesprą. Tak, no Paliwiarze wesprą. nafciarze i tak, no. Tutaj mamy dosyć prosty układ. Po stronie tych demokratów są te bardziej proekologiczne koła, które nie chcą rozwoju w ogóle tej branży w Stanach Zjednoczonych. Nawet do tego stopnia. A więc tam są mieszane, można powiedzieć, głosy, jeżeli chodzi o rozwój firm naftowo-gazowych. Natomiast po stronie republikańskiej jest tutaj zgodność, że trzeba to wspierać i rozwijać i zdominować świat. Tak, takie są głosy. Mhm. A USA ma duże szanse, żeby dostarczać ten gaz do Europy znaczy jako główny dostawca. No jeszcze mamy Katar, właśnie Afrykę, mamy cały czas przecież Norwegię. No tutaj coraz więcej tych graczy na rynku się pojawia. No i ten gaz rosyjski w sumie no, może nie znaleźć chętnych w 2025. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to Chyba, będzie. że, Pytanie chyba, jest, że wiesz, po zostanie, co jest siła Syberii 2 w takim razie? Nie, no 150 prawie miliardów. Projekt wydaje jeszcze się na ten moment zupełnie nierealny. No ale to się może oczywiście ale zmienić za zostaje kilka jeszcze jedna miesięcy. możliwość, że biznes po stronie Zachodu dojdzie do wniosku, że można się dogadać z politykami, żeby wypracować system price capu jakiegoś i wtedy de facto, żeby w ogóle cokolwiek zarobić albo ograniczyć straty Rosjanie, będą sprzedawali w jakimś price capie, będą to brać wtedy pewnie firmy katarskie, może nawet Znaczy, amerykańskie, price cap jest na gaz, tylko no wysoki to bardzo. będzie właśnie, ale jak on zejdzie w dół na LNG, to wtedy się może okazać, że to jeszcze będzie sposób dojenia Rosji dodatkowy, przeciwko No, któremu ja nic nie mam. zobaczymy. No, bardzo złe prognozy dla Tej Nowateku branży. i no, dla całej branży. A jak jesteśmy przy branży, to Gazprom Niefti pochwalił się zyskami, a dokładnie spadkami. W 2023 ta część naftowa wypracowała w sumie przyzwoity zysk 640 miliardów rubli, natomiast jest to 15% mniej niż w 2022 roku. No i tutaj ten spadek firma tłumaczy zmianami parametrów makroekonomicznych, wzrostem ceł, monopoli naturalnych oraz wzrostem obciążeń podatkowych. To ostatnie akurat jest prawdą. Te pierwsze, no Ale to chodzi drugie, oczywiście o sankcje.
W komunikacie firmy czytamy, że przychody w ubiegłym roku wyniosły 3,5 biliona rubli. No i to okazuje się, że jest wzrost, tak? Jest to wzrost. No i tu widzimy, że w 2020, czyli to z czego ten wzrost wynikał? No cały czas z tego, że Gazprom Neft rozbudowywał tą swoją część naftową, która przynosiła i przynosi nadal zyski, a część gazowa przynosi straty i tak naprawdę te straty cały czas są przejadane, znaczy inaczej, nadwyżki z poprzednich lat Gazpromu są przejadane, tam dosyć duże obciążenia podatkowe na części gazowej, na części naftowej tych obciążeń nie było, no ale tak jak mówię, wzrosły koszty. No i to ogólnie dotyczy całej branży, bo cała branża, jeżeli chodzi o 2023, odnotowała dosyć duży wzrost kosztów, jeżeli chodzi o personel, no i tam Serwis, transport, utrzymanie. serwis, utrzymanie, tak. I tu mamy tak właśnie 15-20, te koszty wzrosły od 20 do 30%, to dużo. No i przez to ten zysk jak gdyby we wszystkich firmach naftowych w Rosji zaczął spadać. Natomiast w 2024 obserwujemy niepokojący również trend, że te koszty znowuż rosną, a teraz dochodzą do tego remonty. No, ale to będzie na miejscu pierwszym, Ale dlatego że tam były planowane remonty rafinerii, te utrzymaniowe, a teraz dojdą remonty nieplanowane. No i zobaczymy, jak do tego firmy podejdą, bo to jest trudny temat. Trudny temat będzie dla rządu, trudny temat dla firm. Ale wiesz co? O ile rozumiem, że kurs dolara w miarę stabilnie jest w tej chwili dzięki tym akcjom wymuszania sprzedaży dolarów przez wszystkie firmy w bardzo krótkim czasie, bo tam ile? 48 czy 72 godziny muszą zbywać walutę. Jest stabilny, ale inflacja jest. Czy przy tej EBIT-cie, jak jest hasło deprecjacja i amortyzacja, No, uwzględniali w ogóle inflację? No nie. To są W takim nominalne razie, wartości. właśnie, w Czyli takim razie tak, jakbyś realny zysk należy pomniejszyć. Jeszcze. Jeżeli byś to liczył w dolarach, no to się sporo, bo wiesz, bo to w rublach liczymy, nie? No właśnie. A jakbyś liczył w dolarach, no to tam będziesz miał spadek rzędu 40%, tak? I to jest też to, co trzeba powiedzieć, bo to jest oficjalnie statystyczne. Faktyczne, realne bliżej 40%. A jeżeli byś liczył właśnie uwzględniając jakąś inflację, czy oficjalną, czy realną, no to tak samo musisz sobie zwiększyć te straty, nie? Bo to 600 miliardów rubli teraz to nie jest to samo co rok temu. Tak? Dokładnie Oczywiście. tak. No Więc i te koszty wcale nie. wzrosły. Tak. Więc wiesz, koszty wzrosły chyba tak jak inflacja w Rosji, czyli tak powyżej 30%, więc to by się mniej więcej wszystko zgadzało. Tak? Słuchaj, przejdziemy do miejsca 8. Na miejscu 8 Rosja, czwartą potęgą gospodarczą w 2030 roku. Mamy zapowiedź Kremla i plan na 6 lat prezydentury Władimira Putina. Za planem stoi, słuchajcie, no kto? Biełusow, tak, czyli wicepremier Biełusow, który ogłosił, że Federacja Rosyjska może stać się jedną z 4 największych gospodarek świata pod względem parytetu siły nabywczej. Oczywiście w tym momencie według Rosjan są na 4. miejscu. Niezbędna do tego trajektoria została już obliczona przez rząd na wczorajszym posiedzeniu. Tutaj mamy te dane z piątku bodajże. Według pierwszego wicepremiera Andrzeja Biełusowa cel ten jest możliwy do osiągnięcia już w 2030 roku, tak wiesz, idealnie jak Putin będzie odchodził, przy zrównoważonym wzroście produktu krajowego brutto, no bo oni oczywiście ten wzrost i to 4. potęga, oczywiście jeżeli chodzi o siłę nabywczą i wzrost PKB, oni szacują, że co najmniej 2% rocznie będą rosnąć z przyspieszeniem do 3% pod koniec tego okresu, czyli tam powiedzmy 2% w 2025, ale już 2028 3%, 4% być może, nie? I to tak będą się rozpędzać. Pojawia
znany od spekulantów giełdowych tak zwany procent składany, że w tym okresie ma to sumarycznie osiągnąć 20% wzrost całej gospodarki. Tak, no. tak, Zwłaszcza 20% przez 6 lat. jeśli będą sankcje. Wiesz co, Całkiem. jest to możliwe, co ciekawe, dlatego że oni zakładają coraz większą autarkię, czyli jak ta Owszem. autarkia ma być realizowana? Ta autarkia ma być realizowana, że rosyjskie firmy będą produkowały więcej, ponieważ zakładają ograniczenia dla firm z krajów tak zwanych przyjaznych. Jest oczywiście problem, że rosyjskie firmy niestety prawdopodobnie, i to ich martwi, będą musiały konkurować z firmami chińskimi, no bo trudno tu wprowadzić cła na chińskie produkty. No tutaj tak wiesz, no jednak jakiś sojusz jest, nie? I to martwi też rosyjskie firmy, bo one bardziej się obawiają chińskich produktów na rynku krajowym niż europejskich, bo europejskie są po prostu przy biedniejącym społeczeństwie coraz bardziej Nieatrakcyjne. tak, niekonkurencyjne, a chińskie coraz bardziej są konkurencyjne, zresztą o tym wielokrotnie mówiliśmy. Natomiast bardzo ciekawe jest, jaką receptę Biełusow przedstawił na ten wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy ma być zapewniony przez wzrost inwestycji, zwiększenie wydajności pracy, wspieranie produkcji przemysłowej, czytaj zbrojeniowej oraz pośrednie stymulowanie popytu krajowego poprzez środki wsparcia społecznego. Czyli więcej socjału, dla społeczeństwa. więcej socjału wygeneruje według niego wzrost gospodarczy, co jest częściowo prawdą, bo jeżeli rząd wydrukuje więcej pieniędzy, to będziemy mieli taki efekt, że fabryki mogą i są w stanie wyprodukować więcej. Natomiast oczywiście jest to element, który rozpędza bardzo silnie inflację. No i tu oczywiście nie jest po drodze przy tak wysokich stopach procentowych, no bo jeżeli ta inflacja będzie się rozpędzać, a Elwira nadal będzie prezesem, no to grozi, że stopy za moment będziemy mieli nie 16%, a 20 lub 30%, nie? Czyli z jednej strony chcemy rozpędzać tą gospodarkę, pompując pieniądze bez opamiętania i dając coraz większy socjał ludziom, żeby mogli, czyli rozpędzamy konsumpcję, a z drugiej strony mamy Elwirę, która zbiera te pieniądze i zabiera ludziom z rynku, ustawiając wysokie kredyty, wysokie stopy i tak dalej, nie? A więc takie dwa przeciwstawne. Tu jest jedno pytanie. To bez sensu jest, no po prostu. No bo ta konsumpcja wewnętrzna, na którą oni się nastawiają, czego będzie dotyczyć? Patrząc na to, co się dzieje w Rosji, to ona będzie dotyczyć najbardziej podstawowych artykułów, czyli przede wszystkim żywność i odzież, a nie wysokotechnologiczne rzeczy. Więc tutaj będzie to wysokotechnologiczne, jedyny klient to jest Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, załóżmy, tak? I będzie się to rozjeżdżało. Będą nożyce, jeżeli chodzi o to, jakie potrzeby chce zaspokoić lud, a co może zaspokoić tylko armia. I tu w tym momencie to jest gotowy przepis na katastrofę. Znaczy nic się nie klei, wiesz, w tym pomyśle. No bo dlaczego ten popyt wewnętrzny? Dlatego, że Rosjanie obserwują zmiany makroekonomiczne i geopolityczne, które będą zmniejszać eksport, i o tym też będziemy mówili przy jedynce, eksport ich surowców. I przychody eksportowe szacuje się, że w 2024 spadną. W związku z tym trzeba pobudzać rynek wewnętrzny, żeby ten rynek wewnętrzny zapewnił wzrost gospodarczy. Będzie to bardzo widoczne na stacjach benzynowych, kiedy nie będzie paliw dostępnych dla cywilnych użytkowników, bo będą szły tylko na potrzeby specjalnej operacji wojennej, a jest deficyt, o którym będziemy mówić, jeśli chodzi o produkcję paliw znaczny. Tak, no bardzo, znaczy przepis oczywiście na katastrofę, próba skopiowania tego, co Chinom też się nie udało, czyli pobudzenie rynku wewnętrznego. W obu przypadkach ten rynek wewnętrzny ci jako ogół dosyć biedne społeczeństwa, ale chińskie jednak bogatsze, no i z lepszymi perspektywami, z klasą średnią. I dużo większe, tak? A więc tutaj nastawiając się nawet na ten rynek wewnętrzny, no to jednak trochę tych Chińczyków
mamy, tak, i tych bogatych też trochę mamy. W przypadku Rosji pamiętajmy, że to jest kraj o największym, no może jakieś afrykańskie mają większe, o największym rozwarstwieniu, tak, gdzie 1% społeczeństwa, tak, posiada ponad 80, to jeszcze więcej niż w USA, posiada większość tutaj dochodów i zysków całego kraju. A więc mamy bardzo bogatych Rosjan i dużą klasę w tym momencie ubogich, bardzo małą klasę średnią, która w sumie się skurczyła z jednej strony, a z drugiej strony powstała nowa klasa średnia, czyli osób, które pracują w tej zbrojeniówce i w aparacie i w administracji. A do tego jeszcze się pojawi nowa elita w postaci weteranów specjalnej operacji wojskowej, zgodnie z planem wskazanym przez samego Władimira Putina w orędziu. Tak, i tutaj też oczywiście będzie socjal. Ten socjal będzie pobudzał konsumpcję z jednej strony, ale z drugiej strony inflacja będzie zabierać, a więc takie przeciwstawne dwa działania. Słuchajcie, na miejscu. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj, jeżeli chodzi, jak to oceniają rosyjscy analitycy, którzy pomimo zauważalnego wzrostu przemysłu i tego wzrostu, jeżeli chodzi o dynamikę przemysłu zbrojeniowego, zakładają niestety mniejsze te wzrosty, czyli rzędu, to są najczęściej pomiędzy 1 a 2%, tak od 1,3 do najwięcej 1,5%, tak, po 1,8, tak, tutaj, no niektórzy nawet chyba 1,2 nawet, a więc tak, i to pomimo tej autarki, bo ona coś da, ale to nie będzie pozytywne, bo ja wielokrotnie mówiłem i chyba jest taki błąd myśleniowy w głowach wielu ludzi, że wzrost gospodarczy równa się wzrost dobrobytu, nie? A to tak, to nie jest, może tak być, ale nie musi. I Rosja jest właśnie świetnym przykładem, że wzrost gospodarczy jakikolwiek nie będzie związany ze wzrostem dobrobytu i zamożności obywateli, a nawet państwa, no bo jeżeli się, wielokrotnie mówiłem, produkuje amunicję i tą amunicję się wysyła na front i tam mamy wzrosty powiedzmy krotne w produkcji w stosunku sprzed, no to skoro tak, no to jest taki tylko w Excelu, tak? Że tam się coś tam, jakieś liczby pozmieniają, natomiast wpływ na gospodarkę niewielki, a wręcz nawet szkodliwy, tak? Bo można powiedzieć, oczywiście już może powiedzieć, dobrze, w tych fabrykach pracują ludzie, oni dostają pensje, tak? Jakieś firmy dla nich pracują, no fajnie, tak? Tylko że tak nie można, znaczy według Rosji to może i można, trzeba atakować wtedy kolejne kraje i tak próbować tą gospodarkę gdzieś sztucznie utrzymywać. No natomiast jeżeli spada eksport surowców, to podcina ten model rosyjski, bo model rosyjski polegał na tym, że to był kraj, który żyje z eksportu, głównie z eksportu nieprzetworzonych surowców i produktów. No i z przetworzonych paliw, tak? No ale o tym właśnie powiemy, że już nie będzie takiej możliwości od przyszłego tygodnia prawdopodobnie. A teraz słuchajcie, przejdziemy sobie do miejsca 7. Mamy największą rosyjską linię lotniczą, która rozpoczęła likwidację floty samolotów i tu pewnie pomyślicie Aeroflot, ale nie, bo mówimy o linii lotniczej cargo. Jeżeli chodzi o Rosję, to jest Airbridge Cargo, największa rosyjska linia lotnicza cargo, zaczęła zwracać importowane samoloty ich właścicielom. Przewoźnik wysłał pierwsze Boeingi do Szanghaju, do chińskich leasingodawców. Tutaj mamy jak gdyby informacje ze strony i Hongkongu, i Chin. No i dlaczego ten wzrost nastąpił? Zwrot nastąpił dlatego, że firma leasingowa, której Rosjanie ukradli samoloty w sądzie w Nowym Jorku wygrała proces. Sąd zasądził 406 milionów dolarów odszkodowania, a ponieważ Airbridge Cargo nie ma tych pieniędzy, no to zaczyna zwracać te samoloty.
Przed rozpoczęciem konfliktu w Ukrainie Airbridge Cargo był uważany za największą firmę towarową, lotniczą w Rosji. W 2021 stanowił 43% wszystkich rosyjskich przewozów lotniczych, to jest około 640 tysięcy ton ładunków. Firma korzystała wyłącznie z Boeinga, jeżeli chodzi o samoloty. Ale te samoloty od dłuższego czasu stały niewykorzystywane, bo zapotrzebowanie na tego typu usługi zmalało z chwilą, kiedy bardzo duża ilość potencjalnych klientów, czyli klasy średniej, która chciała pewne rzeczy kupować na czas i w lepszym gatunku, a to przecież nie, że tak powiem, przysłowiowe koszulki nie latają takimi samolotami, tylko raczej wysokomarżowe produkty. W Polsce takimi rzeczami zajmuje się na przykład transport owoców morza, żeby one były na świeżo w Polsce. One latają samolotami często. I to są rzeczy, które pokazują, jakiego rodzaju towar lata. Drogi towar, szybko się psujący. W tym momencie, jak wyemigrowało z Rosji 3 miliony ludzi, którzy mogli być klientami na tego typu, na to, co jest transportowane takimi samolotami, no to zapotrzebowanie się zmniejszyło. A czy mogli odmówić na dłuższą metę chińskiej firmie i chińskiemu bankowi, skoro starają się teraz Rosjanie o kredyty w juanach na potrzeby swojego kraju? Myślę, że tutaj było krótko wykonanych kilka telefonów w tej sprawie, bo rozmawiali przedstawiciele władz, no i sprawa ruszyła. Nie, groziło, wiesz co, po prostu komornik groził. To też. I zabór, wiesz, tutaj ta firma chińska z Hongkongu, bo to jest takie konsorcjum mieszane, ten leasingodawca z kapitałem chińskim, no pewnie by zajęła jakieś rosyjskie aktywa, na przykład w Hongkongu czy w Chinach, wiesz. A więc to tak nie za bardzo był duży wybór, a ponieważ firma nie ma tyle pieniędzy, nie ma tych 400 milionów, żeby zapłacić, no to dali samoloty, bo i tak nie latają, nie? Co prawda wspomniałeś, że chcą ta linie lotnicze odpalić Iły. cywilną wersję transportowych iłów wojskowych, czyli Ił-96, no ale to kompletnie inna ekonomia lotu jest. Nie mówiąc już o częściach, ale ekonomia lotu jest o 30% gorsza, to na pewno. Nie wiem, czym się tu będzie skalkulować, no ale okej. Miejsce 6. Mamy informacje na temat zdjęć satelitarnych. Ktoś zrobił zdjęcia, opublikował, no i zrobił zdjęcia cmentarzy wojskowych sprzed konfliktu i obecnie. No i wygląda, że mamy dosyć duży wzrost. Tak, Rosja lubi wzrosty i tu też mamy wzrost, jeżeli chodzi o rosyjskich żołnierzy, którzy już nie są żołnierzami i nie żyją. Liczba pochówków na cmentarzach związanych przede wszystkim z elitarnymi jednostkami rosyjskiego Ministerstwa Obrony i grupą Wagnera gwałtownie wzrosła od początku konfliktu na Ukrainie, podaje The Telegraph. Mamy tutaj informacje i przykłady z różnych części Rosji, gdzie cmentarze na przykład rosną 4-krotnie w stosunku do tego, co było przed konfliktem. Cmentarze cywilne, tak, w wielu miejscowościach tak mocno się rozrastają. A że to są jeszcze miejscowości, niektóre leżące bardzo blisko Moskwy, jak Riazań, znany skądinąd, że coś tam ostatnio też płonęło, plus bardzo znany Psków, blisko Litwy, Łotwy, Estonii, siedziba kolejnej dywizji powietrzno-desantowej, elitarnej, które brały udział w walkach od samego początku, to pokazuje, że Rosja straciła elity swoich wojsk. Tak, no szkoli te elity od nowa, nie ma wyboru, natomiast no, liczba osób, które zginęły, jeżeli chodzi o elitarne jednostki, no wydaje się dosyć duża. Tu jest mowa o tym, o bitwie o Awdijiwkę, nawet ostatniej. Szacuje się, że zginęło około 16 tysięcy żołnierzy. Tak? Natomiast wiemy, że straty są podawane przez Ukraińców i przez inne niezależne portale, tak, no, są o wiele wyższe, jeżeli chodzi o samą bitwę. I pamiętajmy, te jednostki elitarne składały się głównie z etnicznych Rosjan, więc te cmentarze oznaczają, że rosyjskie, stricte rosyjska część rosyjskiego społeczeństwa dostrzegła to, zobaczyła i odczuła.
A to jest akurat Tak, no bo warto. tu mamy, tak, tutaj mamy okolice właśnie Rostowa, okolice tam południa, Krasnodarsku, Teodozji, no to wydaje się Stawropola. No wydaje się, że większość, no bo oczywiście być może nie wszyscy, tak, byli etnicznymi Rosjanami, no ale powiedzmy 80-90% to etniczni Rosjanie, tak, zostali tam pochowani. No skoro tam wcześniej mieszkali, no to i często to jest też w pobliżu frontu, tak, no to tak to wygląda. A my sobie przejdziemy, słuchajcie, do miejsca piątego. No i Rusal. Rusal pochwalił się zyskami, które zmniejszyły się 6,5 raza. Czekamy cały czas na embargo na aluminium Unii Europejskiej. Nie wiem, czy się doczekamy. Natomiast Wątpię, czy się doczekamy. zyski już teraz doprowadziły do tego, że EBITDA za ubiegły rok spadła o 62%, skorygowany zysk spadł o 90% do 73 milionów, czyli się skurczył tak dosyć znacznie. No i wszystko wskazuje, że w 2024 będzie strata i w związku z tym Rusal przechodzi restrukturyzację. A więc jeżeli chcielibyście przepisać firmę na żonę, dzieci, no to tu macie przykład, że może jednak nie. No to Mowa tu oczywiście jest o żart. żonie Olega Deripaski, Tak. bo to przepisał na swoją żonę, żeby zająć się na przykład mediacjami w kwestii wymiany jeńców pomiędzy Rosją a Ukrainą i tym podobne rzeczy i mieć trochę więcej swobody mówienia, no ale traktujmy to z przymrużeniem oka. Natomiast dlaczego nie wierzę w to, że będzie całkowite embargo na rosyjskie aluminium? Chodzi o koszt produkcji. Koszt produkcji tony aluminium w hucie jest 6-krotnie wyższy, jeśli chodzi o nakłady energetyczne, niż na przykład tony miedzi. A cena miedzi, kiedy miedź była po $9,000 za tonę w szczycie, to $2100 maksymalnie osiągnęło aluminium. I to pokazuje, jakie są dysproporcje. Przy rosyjskich cenach energii, kiedyśniejszych, w związku z tym warto było zostawić tą produkcję aluminium tak daleko. W Europie obecnie Islandia, bo jest w Europie, zaczęła wytopy aluminium poprzez oparcie się o naturalne źródło energii cieplnej, jakim jest wulkan. I robią tego typu doświadczenia, tudzież już weszli w fazę preprodukcyjną. Może im się to udać, ale inaczej przy obecnych obciążeniach, jeśli chodzi o emisyjność w Europie, cenach energii, nie ma szans na opłacalną produkcję aluminium pierwotnego. Czym innym jest potem wykonywanie odlewów, profili aluminiowych i tak dalej. Tutaj nakłady energetyczne są o wiele, wiele mniejsze, ale to pierwotne aluminium jest bardzo drogie. Alternatywą jest zwiększenie produkcji pierwotnego aluminium przez Indię, ale ono nie osiągnęło jeszcze takiego poziomu, żeby mogło zastąpić w Europie ilościowo to, co robił Rusal. I ostatnia rzecz. Aluminium jest bardzo potrzebne ciągle rosyjskiemu kompleksowi wojskowo-przemysłowemu, a oni na pewno cisną na to, żeby cena tego nie była zbyt wysoka. Tak, tylko że koszty i tak dalej, i tak dalej. Tylko że Rusal już zapowiedział zamknięcie 30% swoich fabryk w 2024. Ale to może być szantaż. Chyba że państwo mu dopłaci do tego. Z czego? No, nie wiem, różne mają projekty cały czas dosypywania. No wiesz, Gazpromowi dosypali, tak? No możemy oczywiście no właśnie. tak, tylko jeżeli chodzi o Fundusz Dobrobytu, czekaj, co komuś obiecali ostatnio? Ministerstwo Rolnictwa tam zażądało, żeby dosypali im. Tak, Młody Patruszew i pewnie dostanie, ale to są chyba już resztki i to już chyba ze sprzedaży tego złota. No bo tam nie ma, po prostu już nie ma z czego, już nie ma co skrobać za bardzo. Zostają jeszcze rezerwy Banku Centralnego i tu oczywiście trzeba by zmienić prezesa banku, bo pani Elwira to się I tak zasoby nie godzi. Rosjan na depozytach. I zasoby tak, jakieś tego typu, no bo żeby ratować ten Rusal, bo wiesz, to 1/3 mniej fabryk, no to oczywiście zmniejszenie to jest rozsądne, tak? No bo to spowoduje, że tego aluminium na rynkach światowych będzie mniej. Ceny być może wtedy zaczną powoli rosnąć i zacznie to się lepiej kalkulować, jeżeli chodzi o
przychodowość, tak, z pozostałych tych fabryk, a skasuje się te, które generują największe koszty i jadą na stracie, nie? Natomiast rosyjska armia i rosyjski przemysł potrzebuje rosyjskiego aluminium. No i I to tutaj bardzo zmniejszenie dużo. o 1/3, no to jest bardzo duże. No ale Bo takie są generalnie zapowiedzi. ich, I oni ich już bojowe zaczęli to wozy piechoty, realizować. tak, Więc ale wiesz, rosyjskie bojowe wozy piechoty są robione z aluminium, odpowiedniego stopu aluminium i co najwyżej obkładane w tej chwili jako dopancerzanie z no ale wiesz, że płytami teraz nie stalowymi. produkują, tylko remontują, a więc to oni tam No. mają ten, jeżeli chodzi o Ale wozy. trzeba duże kawały tego trzeba I wymieniać. jeszcze mają sporo, no tak w sumie, No. jeszcze mają sporo tych starych, tych chyba już z lat 50. teraz, już tam nie pamiętam, ty tam pewnie wiesz, BTR przywracając do 50 zaczynają 50, wchodzić no. godzicowe i znaczy BTR, tak, oraz BTR 60-70 kołowe, czyli jeszcze To większe w ogóle trupy ma niż jakiś BTR 50. pancerz? Bo to tak mi się coś wydaje, że To jest pancerz, który można przestrzelić z jakimś boku, z RPG-iem. karabinu maszynowego. Nie, karabin z maszynowy karabinem, używający amunicji przeciwpancernej z boku. Od czoła jest potrzebny kaliber powiedzmy 12,7. No to nie A dużo. każda detonacja pocisku artyleryjskiego, nawet moździerzowego, też może To posiekać znowuż Rosjanie nie będą tam pancerz. będą na zewnątrz jeździć, Na tym ścianie bardziej. Radina, tak. Tak, bo Rosjanie, Dokładnie nie wiem tak. czy wiecie, oni nie lubią wchodzić do tych, do środka, bo boją się, że jak się zapali, no to wtedy szansa, że no jest mała na przeżycie, a na zewnątrz, no to podobno jakaś szansa Jeszcze jest. jakaś jest. Czyli jeżdżą na zewnątrz, tak, to wydaje się sprzeczne z logiką, ale tak to wygląda często. I stanowią w ten sposób żywy pancerz reaktywny takich pojazdów. No tak. Może i to sens w sumie. Jakby na to tak Człowiek tam spojrzeć. jest tani. Człowiek jest tam Miejsc- tani, więc czemu nie? Tak, miejsce czwarte. Rząd rozszerza kryteria kontroli podatkowej. No i Kreml zatwierdził już projekt ustawy, która ma zostać przedłożona Dumie Państwowej na poprawki do przepisów podatkowych i administracyjnych. Główną tutaj nowością jest rozszerzenie parametrów monitoringu podatkowego poprzez, znaczy tam dołożenie i obniżenie progów dostępu do niego przez firmy. Kryterium rocznego obrotu i majątku zostaje obniżone w tym momencie z 1 miliarda do 800 milionów rubli. No i też podatki do 80 milionów rubli, a więc więcej firm będzie mogło przystąpić do niego dobrowolnie, udostępniając organom podatkowym dostęp online do swojej księgowości, rachunkowości i tak dalej. W zamian nie będzie okresowych kontroli podatkowych i no i służby podatkowe będą mogły wykrywać problemy z płatnościami i z nieprawidłowościami na bieżąco. Ogólnie dobry pomysł, więc nie wszystko co w Rosji jest złe. To problem jest oczywiście, Ale jeżeli wiesz chodzi o co? te systemy informatyczne, bo one są średnio sprawne. Natomiast no to jak gdyby widzimy ten kierunek, tak, no, że tak organy będą, znaczy my tutaj nie sugerujemy w Polsce, żeby kopiować te rozwiązania, no natomiast no taki trend mamy światowy, że organy podatkowe tak chciałyby mieć najlepiej wszystko, w Rosji mają wszystko. Myślę, że trend będzie taki utrzymywany i coraz więcej firm będzie dobrowolnie przystępować i coraz mniejszych tych firm, tak, a więc to będzie schodzić w dół. Generalnie trochę uprzedziłeś moją dywagację w temacie, mówiąc, że to jest tak, jakbym czytał sprzed, nie wiem, pół roku lub roku informacje w polskiej prasie o działaniach naszego fiskusa. No wiesz, Niestety, trend jest tak to wygląda. trend jest taki, wiadomo, jak jesteś organem kontrolującym, no to chciałbyś wiedzieć więcej, nie? I wiadomo, że wszędzie są oszuści i ci, co próbują wyłudzić te podatki i oszukać tutaj, a my, no bo tak ci ludzie mają, takie jak gdyby postrzeganie świata, no bo są kontrolerami, a więc spotykają się najczęściej z nieprawidłowościami, a więc zakładają, że podejrzany każdy może być. No i oczywiście po co to jest robione? No po to, żeby zwiększyć przychody podatkowe, tak? No bo tutaj będzie coraz więcej tych przychodów. Miejsce trzecie, słuchajcie, już przechodzimy do podium. Na miejscu trzecim obroty handlowe Rosji spadają. No
no niestety spadają i to spadały w zeszłym roku, o tym mówiliśmy. Niektórzy pisali, że rosną przez tą Ale doktor Dylewski mówi, że konflikt. to nie jest prawda. No, nie. Rosyjskie ministerstwo się myli, Tak. rosyjski urząd do spraw CEU się myli, tak. No, Rosjanie się mylą. Natomiast mamy dane, słuchajcie, za styczeń. No i w styczniu obroty handlowe jako całość w ujęciu tym rok do roku spadły o 13%, 12,8% dokładnie, do 49 miliardów, w tym eksport 14% spadł, no i to jest 28,7%, import 10,6%, no i Rosja robi mniej niż Polska, to tak jakby ktoś chciał porównywać, już w eksporcie. Trochę większy kraj, trochę posiadający surowce. Surowce, jak widzicie, przy tych cenach, jakie są, no nie dają jakichś zbyt dużych wzrostów i przychodu Rosji. Oczywiście nie przekłada się to proporcjonalnie do budżetu, dlatego że od 2024, o czym wielokrotnie mówiłem, są zwiększone podatki od wydobycia surowców, zarówno węgla, jak i ropy naftowej. A więc tutaj rząd próbuje się ratować, natomiast kosztem oczywiście firm surowcowych, które, tak jak mówiliśmy, koszty im zwiększyły się w 2023, a 2024 zaczęli ze zwiększonymi podatkami. Tak? Tam jest kwestia tych cen minimalnych na ropę naftową, czyli teraz liczą podatek na przykład od ceny Brent minus $15. Wcześniej było 20 jeszcze w zeszłym roku, teraz jest 15, a więc tutaj już się od Uralsa za styczeń nie liczyło, tylko od ceny Brent się już liczyło, tak? Podatek dzięki temu można było więcej do budżetu zapłacić. No i firmy mają problem naftowe, natomiast to nie jest jedyny problem tych firm, ale o tym na miejscu pierwszym. Jeżeli chodzi o dane... Bardzo ważna rzecz to jest poziom uzależnienia się od jednego kierunku handlowego, czyli udział państw azjatyckich w handlu Federacji Rosyjskiej wzrósł do 74% na koniec ubiegłego roku z 72%, czyli uzależnienie jeszcze wzrosło, to już jest praktycznie 3/4, więc jak oni są w tym momencie wrażliwi na jakiekolwiek zakłócenia relacji politycznych i handlowych z Azją? Przepotężnie. Tak, tam mamy oczywiście jeden kraj, Chiny, i troszeczkę mamy tych Indii. Tak. Indie kupują głównie ropę naftową i to jest takie główne, to no tam jeszcze węgiel idzie, jeszcze jakieś tam surowce, ale głównie ropa naftowa i o tym sobie będziemy mówili na drugim miejscu, bo to uzależnienie się zmniejsza na niekorzyść Rosji, albo może się poprawia, jak to woli, no bo Rosjanie coraz mniej do Indii tej ropy będą sprzedawać, wszystko na to wskazuje. Natomiast ciekawy jest oczywiście cały czas udział surowców mineralnych, bo udział surowców mineralnych, pomimo tego wszystkiego, że tam Rosja miała odchodzić od tych kopalnych i tak dalej, w eksporcie pozostał niezmienny, czyli 61%. 61% to jest ropa, gaz, węgiel i tak dalej. Na następnym miejscu metale, właśnie to aluminium, wyroby metalowe, no i tu udział 15%. No i dalej mamy jakieś tam spożywkę, tak, no i już jakieś takie tam ryby, te drewno jeszcze do Chin, nie wiem co oni jeszcze tam, coś tam jeszcze, jakaś drobnica. A więc widzimy, że zobacz, takie dwa najważniejsze surowce, ropa naftowa, gaz, węgiel, te kopalne plus metale. 75%. Nie? Sami z siebie robią kolonialny relikt. No to masz jeszcze tam 10%, to jest ta spożywka, pszenica i tak dalej. I masz prawie pod 85%, no nawet więcej chyba. No to są takie nieprzetworzone, no bo jeszcze jak drewno, jakieś te inne, no to masz 90% nieprzetworzone towary. Po prostu kolonialna eksploatacja kolonii, tak bym powiedział. To tak jakby ktoś miał jakąś tam kolonię, na przykład
Jak są teraz, nie wiem, było w jakimś filmie Duna czy coś, tak, nie, no to oni tam wydobywają i to wysyłają. No to tak mniej więcej wygląda, Właśnie na Dune trzeba iść do kina. jeżeli chodzi o Rosję. I wysyłają głównie do Chin, tak? A w drugą stronę otrzymują Wysoko przetworzone towary. 50% to maszyny, urządzenia i inne towary, 20% produkty chemiczne i słuchaj, produkty spożywcze, czyli już przetworzone produkty spożywcze to jest 13%. No, to jest też ciekawe, nie? Czyli z jednej strony nieprzetworzone, a z drugiej strony tam, nie wiem, dostają to już najczęściej przetworzone produkty spożywcze. To też jest ciekawe. A im wyżej przetworzone produkty, tym są bardziej marżowe dla producenta i dystrybutora, a nie dla Tak, a klienta. więc to tak wygląda, że oni te surowce do wyprodukowania czegoś wysyłają do tych Chin, a w drugą stronę dostają wyprodukowane produkty, nie? Za które oczywiście muszą trochę więcej zapłacić. Przypomnijmy, że na koniec ubiegłego roku eksport spadł o 28%, tak? A więc to nie jest tak, że to jest. A więc jesteśmy w trendzie, jeżeli chodzi o styczeń. W lutym ciutkę się poprawiło. Nie mamy jeszcze pełnych danych za luty, ale wiemy, że w styczniu mieliśmy bilans płatniczy 7,8 miliarda jeszcze na plusie. W lutym było 9 miliardów, a więc nieznacznie się poprawiło. Natomiast no, widzimy cały czas, że ten bilans ogólnie się kurczy. Jeżeli popatrzymy na 2023, zobaczymy, co przyniesie 2024 rok, bo tu wszystko wskazuje, że będzie się kurczył. Ale o tym na miejscu pierwszym powiemy, dlaczego będzie się kurczył. Miejsce pierwsze będzie długie, natomiast zanim do niego przejdziemy, to jeszcze spójrzmy na rosyjski eksport ropy i produktów ropopochodnych, bo to będzie ważne. W lutym był niższy niż w grudniu i styczniu. No to, że tak powiem, zrozumiałe. Łączne dostawy za miesiąc spadły o 140 tysięcy baryłek dziennie do 7,6 miliona baryłek dziennie. Natomiast przychody ze sprzedaży surowców energetycznych ogólnie utrzymały się na tym samym poziomie. To jest w lutym 15,7 miliarda dolarów. Tutaj ten spadek fizycznych wolumenów eksportu został częściowo zrekompensowany wyższymi cenami ropy. Głównie tutaj mówimy o Uralsie. Urals podrożał o $4, no ze względu na te ceny wyższe na rynkach światowych Brenta, które się utrzymywały. I tutaj średnia za luty to jest $66. No i tu ktoś się może zapytać, ale my podajemy ceny giełdowe, często w cepach i tam jest 70 kilka dolarów. Tak, to jest cena na rynku krajowym. Cena, która jak gdyby obowiązuje firmy, które na przykład kupują tą surową ropę. Natomiast dlaczego ta cena średnia za luty jest niższa? No dlatego, że Rosjanie dają upusty Chinom, Indiom, więc no tak to wygląda. Mają teraz nadprodukcję surowej ropy względem możliwości jej przerobu wewnętrznie w kraju, prawda? No a teraz właśnie będzie ciekawie, ponieważ od jakiegoś czasu, od początku roku mają ataki dronowe. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Rosyjskie dostawy produktów naftowych utrzymały się na poziomie 2,8 miliona baryłek dziennie. Przypomnijmy, że te produkty to jest 2,8 miliona baryłek dziennie z tego eksportu. Eksport natomiast surowej ropy spadł do 4,75 miliona baryłek dziennie. I jeżeli chodzi o szczyt, to on był w grudniu. W grudniu oni wyeksportowali 5 milionów baryłek dziennie, natomiast teraz mamy właśnie spadek. Za spadek odpowiadają Indie, o czym sobie powiemy na miejscu drugim. Natomiast eksport do Chin wzrósł z 2,4 miliona baryłek do 2,47, a dostawy do Indii, słuchajcie, spadły o 400 tysięcy baryłek dziennie i tu mamy 1,37. Hindusi tak twierdzą, że będą eksportować z Rosji 1,4. Widzimy, że jest teraz troszeczkę mniej.
Natomiast zmienia się struktura eksportu, bo Hindusi eksportują w tym momencie de facto tylko Uralsa. No bo i o tym sobie powiemy na miejscu drugim. Natomiast zwracam Wam uwagę na kwotę 2,8 miliona baryłek dziennie produktów naftowych. Dlaczego? Dlatego, że od marca mamy zakaz eksportu benzyny. I wszystko wskazuje, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli zakaz eksportu diesla. Czyli z tych 7 tam ponad milionów baryłek, te 2,8 no to są produkty naftowe. Oczywiście coś tam zostanie, może tam benzyna ciężka, nafta, jakieś inne, może petrochemiczne rzeczy. No natomiast diesel stanowi dużo, benzyna też stanowiła pewien procent. Ten diesel widzieliśmy, że w lutym już zaczął spadać, jeżeli chodzi o eksport, tak. Natomiast widzimy, że od marca wszystko wskazuje, że będziemy mieli tu znaczne spadki, a takie jeszcze większe pojawią się w kwietniu, dlatego że Rosja będzie potrzebowała tych produktów na rynek wewnętrzny. A to sobie powiemy na miejscu pierwszym. Dlaczego? A teraz owe Indie. Indie wstrzymują zakupy ropy naftowej ESPO. ESPO, przypominam, słodka ropa wschodniosyberyjska. I nisko zasiarczona, tak, bardzo dobra. Ona jest w cenach Brenta, do tej pory była. Natomiast Indie, największy nabywca morskich przesyłek rosyjskiej ropy, od 2 miesięcy nie kupuje ESPO, która do tej pory była wysyłana oczywiście z tego portu w Koźminie. A przypomnijmy, że do tej pory Indie ograniczyły dostawy innej ropy, też premium, czyli Sokoła, ze złóż sachalińskich. No i doszły te ESPO. Wynika to z nieporozumień w rozliczeniach naftowych, ale przede wszystkim obaw indyjskich nabywców, że po zaostrzeniu pułapu cenowego na rosyjską ropę mogą spotkać ich sankcje wtórne. Indie od 2 miesięcy nie kupują ropy ESPO, która jest eksportowana drogą morską przez Kozmino. Tak wynika z danych Keplera. Głównym nabywcą ropy ESPO, przypomnijmy, są jednak Indie. Indie biorą 800 tysięcy, a i takie mniej więcej średnia była, jeżeli chodzi o 2023, 800 tysięcy baryłek dziennie, a Indie około 100 tysięcy, jeżeli chodzi o 2023. Oni mocno rośli, jeżeli chodzi o to ESPO, bo jeszcze 2 czy 3 lata temu nic nie brali, tak? Albo tam jakieś symboliczne ilości. No i teraz przestali brać. I wszystko wskazuje, że wśród hinduskich firm istnieje duża obawa, żeby kupować ropę powyżej pułapu cenowego. Wszystko wskazuje, że Urals w większości przypadków zaczyna być kupowany przez Indię w pułapie cenowym. Ja mówiłem, że ten stosunek jeszcze w styczniu był 30 do 70, czyli 30% było w pułapie cenowym, 70% powyżej. Natomiast teraz Hindusi kombinują tak, żeby w FOB-ie kupować i tak spróbować rozliczać się z tymi firmami, żeby w FOB-ie ta cena była w tej kwocie. Do tego jakieś koszty ubezpieczenia, fraktu i tak dalej. Koniec końców ona w portach indyjskich, jak dopłynie, to już oczywiście jest droższa. Przekracza przykładowo 70 tych dolarów, natomiast, no bo tam fracht utrzymuje się z grubsza na stałym poziomie $12 do Indii. No ale dodatkowe często są jakieś rozliczenia, więc Hindusi cały czas teraz kombinują, co ciekawe, żeby przestrzegać ten price cap, pomimo że oficjalnie nie przystąpili do price cap. I tu należy... No ale to jest interes. Mniejsze koszty. I należy się liczyć, że będą duże naciski, żeby rosyjskie firmy sprzedawały im, szczególnie teraz, kiedy rosyjskie firmy będą zainteresowane tym, żeby coś zrobić z nieprzetworzoną ropą z rafinerii. A więc firmy rosyjskie będą miały nadwyżki ropy naftowej, z którą nie będą wiedziały, co zrobić,
A firmy hinduskie pewnie mogą się zaopiekować tą ropą naftową, ale w cenach poniżej price capu. I na swoich zasadach. Tak, no i ponieważ mamy dwóch odbiorców, tak, no to mamy rynek odbiorcy, bo mamy Chiny i Indie. I w Europie w tym momencie oczywiście tam Węgry i tam jakieś inne te przyjazne kraje. Natomiast no, to są jakieś znikome ilości. Bułgaria przestała od 1 marca kupować ropę tą morską od Rosjan. No i wydaje się, że ropa się odwróciła tutaj zupełnie. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o Azję, Japonia też, większość Korea też, a więc zostają tak naprawdę Indie i Chiny, jeżeli chodzi o odbiorców. No to jest około 90%. Jeżeli chodzi o odbiorców ropy naftowej rosyjskiej. No i jesteśmy w stanie przejść teraz do punktu pierwszego, który sygnalizowałeś. Tak, słuchajcie, no Jak i najbardziej. doszliśmy w końcu, tak, rosyjskie rafinerie płoną. Mamy dzisiaj, tak naprawdę codziennie mamy informację, że 1, 2, 3 rafinerie płoną. I sobie z Maćkiem podyskutujemy, dlaczego one płoną i jakie konsekwencje będą, jeżeli chodzi o gospodarkę rosyjską, ale być może również armię rosyjską, no bo tutaj mamy pewne rzeczy połączone. Natomiast przypomnijmy, dzisiaj w Słowiańsku, to jest na terytorium krasnodarskim, przy Kubaniu została zaatakowana rafineria. Według rosyjskich oficjalnych doniesień jedna osoba zmarła na atak serca. Nie wiem, czy to tak z widoku, że ona płonie, ale takie mamy informacje. Pożar dosyć duży, wybuch w wyniku upadku wraku bezzałogowca, który został zestrzelony i te szczątki spadły, tak oficjalnie się mówi. Nieoficjalnie wypowiedzi z mediów społecznościowych sugerują, że 5 dronów aż uderzyło w rafinerię. Pożar, który wybuchł na znowuż pierwszym stopniu rafinerii, czyli tam, gdzie wchodzi surowa ropa i na tym pierwotnym przerobie, zapaliły się wszystkie kolumny, tak, które tam były, a więc cała ta jednostka i zarówno atmosferyczna płonęła, jak i próżniowa i pozostałe tam te destylacyjne, rektyfikacyjne spłonęły. Pożar gasiło 23 wozy strażackie, czy tam jednostki, dedykowane oczywiście do takich rzeczy. No i co można powiedzieć? Według mnie rafineria do kasacji, patrząc na to, co się akurat tam wydarzyło. A przypomnijmy, że to nie jest wszystko. Tutaj mamy informację, że teraz jest ugaszony ten pożar. Szef obwodu słowiańskiego Roman Siniagowski oświadczył, iż władze organizują posiedzenie Komisji do Spraw Zapobiegania i Likwidacji Sytuacji Nadzwyczajnych. To myślę, że już nie ma co likwidować. Od początku roku, słuchajcie, rosyjskie rafinerie wielokrotnie wstrzymywały pracę z powodu awarii sprzętu i ataków zewnętrznych. Tak czytamy w oficjalnych rosyjskich mediach. Przypomina się, że w dniu 16 marca drony zaatakowały 2 rafinerie w obwodzie samarskim, a także rafinerię w Syzraniu, gdzie wybuchł duży pożar. Jeżeli chodzi o ten Syzrań, to rafineria znowuż nie do odratowania, jeżeli chodzi o pierwszy stopień. Jeżeli chodzi natomiast o te rafinerie w Samarze, to widziałem, że w jednej wybuchł pożar, natomiast w samym centrum, w samym centrum Samary, gdzie mamy rafinerię, wydaje się, że tego pożaru nie było, natomiast tam jakieś straty są. I teraz mniej więcej pokażę Wam mapkę, jak to wygląda i sobie omówimy też pozostałe te rafinerie, bo tutaj o to prosiliście, a więc spełniamy te Wasze prośby. Ja sobie to troszeczkę powiększę, żeby mieć na innym ekranie. Dajcie mi moment. Ok, dobra, tutaj mam. No i teraz tak, tutaj widzicie na czerwono tymi kołyczkami, tam gdzie jest płomień, no to tam, że się coś wydarzyło.
I to są ataki od początku roku. To, co widzimy na pewno, zacznijmy od tych najpoważniejszych. Niżny Nowogród, w tym momencie rafineria kluczowa, jeżeli chodzi o obwód moskiewski, ze względu na to, że tam był rurociąg, który ciągnął te paliwa do Moskwy. Ona wcześniej uległa sabotażowi, tam nie działał cracking benzyny, jedna z linii. Natomiast obecne uderzenie spowodowało, że połowa produkcji przynajmniej w tym Niżnym Nowogrodzie nie może być kontynuowana. Dosyć duży pożar, spaliła się najnowocześniejsza linia. Będą z tego powodu problemy, jeżeli chodzi o dostawy benzyny przede wszystkim, ale również diesla do okolic. Druga ważna rafineria, Rjazań, 17 milionów. W tym momencie rafineria nie działa w ogóle. Dwie linie się spaliły i znowuż kolumny rektyfikacyjne. Mówi się, że te dwie linie to jest 70% całej produkcji. Kiedy pozostałe te linie, które teoretycznie podobno nie zostały uszkodzone, zostaną wznowione, nie wiadomo. No to teraz przechodzimy do Wołgograd. Tam spaliła się jedna linia. No i tutaj możemy szacować 30-40% produkcji. Natomiast cała rafineria wymaga remontu. No i to zobaczymy, czy ten remont będzie prowadzony, czy nie. Ogólnie 15 milionów ton. Jeżeli chodzi o capacity, dosyć duży problem. Dalej, rafineria, jeżeli chodzi o Rostów, tam w pobliżu Rostowa, 7 milionów ton, też dosyć duże uszkodzenia. Rafineria Tuapse, rafineria, która bodajże w styczniu albo w lutym była atakowana. No i tutaj mamy sytuację, że rafineria w tym momencie nie działa. Nie działa ta rafineria, która obecnie zaopatrywała głównie w produkty zarówno lotnictwo rosyjskie w tej części przeniesione z Krymu, jak i całą flotę czarnomorską. Tak, być może uda się tam uruchomić, natomiast wygląda to słabo. I dwie rafinerie. Jedna, ten Słowiańsku, to dzisiaj uderzenie. I druga to jest Ilski. Razem robią 10 milionów. Ilski udało się uruchomić koło tam Krasnodaru. Ilski w 30%. W 30% udało się uruchomić. No ale i teraz ten procent składany we wszystkich tych 15, nie mniej niż rafineriach różnej wielkości, daje odpowiedni udział w możliwościach produkcyjnych paliw. Ale poczekaj, jeszcze nie skończyłem. Nie, te, to ja które tylko... są zaatakowane. Spoko. Syzran, czyli w okolicach Samary, tam spłonął pierwszy stopień. To wiemy, bo widzieliśmy filmiki i zdjęcia. 8,5 miliona. Tam są chyba dwie linie, z tego co pamiętam, ktoś może mnie poprawić. A więc z 5 milionów na pewno. Na razie Syzran nie działa. Rafineria koło Samary 9 milionów, wybuchł pożar. Nie wiemy do końca, szczerze powiedziawszy, co się spaliło. Wiemy, że był pożar, natomiast tutaj tego trzeciego pożaru nie wliczam w samym Samarze. Tu mamy rozbieżność. Ukraińcy mówią, że trafili, zapaliło się, miejscowi mówią, że pożaru nie było. A więc ja stwierdzam, że tego pożaru w centrum tutaj nie było. A więc no zobaczymy, tak? No i teraz tutaj macie też takim przerywanym linią kilka rafinerii, które zostały zaatakowane, natomiast prawdopodobnie tam nie było wielkiego pożaru lub został bardzo szybko ugaszony. Czyli nie trafiony został pierwszy stopień, czyli te kolumny rektyfikacyjne, tylko coś innego zostało uszkodzone. I trudno jest ocenić, jaka będzie produkcja w najbliższych miesiącach i czy jest potrzebny remont, czy nie. A więc mamy tak, w Leningradzkim, pod Sankt Petersburgiem, rafineria Kirsi, bardzo ważna rafineria, jeżeli chodzi o ten region.
która produkuje 10 milionów, trafiona, ale prawdopodobnie, i to 2 razy były próby, ale prawdopodobnie oficjalnie Rosjanie mówią, że się nic nie stało, rafineria działa. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o Jarosław. Tam chyba były nawet 3 próby ataków i się nie udało. Tak przynajmniej twierdzą Rosjanie. Rafineria działa, ale z jakimiś problemami. Największą tajemnicą rafineria w Moskwie. Był pożar. Widziałem zdjęcia z tego pożaru. Gazprom Nieftu. Rosjanie twierdzą, że ugasili bardzo szybko. Nie znamy strat. Wiemy, że rafineria szykowała się do remontu, bo mamy te informacje z Gazpromu. No i często pytacie o takie rzeczy, jakie rafinerie zostały w części europejskiej. A więc tak, ważna rafineria, chyba ona w tym momencie jest kluczowa, jeżeli Rosjanie by ją stracili. Saratow, mniej więcej 7 milionów. Wszystkie rafinerie w okolicy Ufa, ja już zaznaczyłem je w całości, 24 miliony, tam różnie 23, nawet widziałem 25, podają jakby te zliczyć 3, bo to są takie szacunkowe, tak ile oni produkują, mogą trochę więcej wyprodukować w danym roku, mogą trochę mniej, tak, a więc tu mogą te dane się różnić, tak, jeżeli będziecie porównywać. Ważna rafineria w Tatarstanie też, nie wiem czy dobrze to czytam, Kemsk-Neft Tekim. Niżne-Kamiańsk to jest po polsku, no widzisz to właśnie, no dziękuję. Ważna rafineria lokalna, 5,5 miliona, no i bardzo ważna rafineria Perm. Takie dwie, to jedne z kluczowych rafinerii. Perm i Omsk. Omsk robi 23 miliony. Wydaje się, że jest poza zasięgiem, natomiast Ukraińcy wielokrotnie zaskakiwali. A ja mam mapę aktualnych zasięgów dronów, jakie posiadają Ukraińcy i co i gdzie, i za chwilę po tej mapie ja ją wrzucę, żeby pokazać, no to porównamy jak to sobie. Wygląda Super. I który atak w chwili obecnej był na granicy tego zasięgu. Znaczy na pewno jest Saratow w zasięgu, z jakichś przyczyn on nie był atakowany, nie było nawet prób, z tego co wiem. A przynajmniej dlaczego nie wiemy, może tak. Znaczy my nie wiemy, tak? Rosjanie się nie przyznali, Ukraińcy też się nie przyznali. Tutaj jeszcze mamy ten Orenburg i Orska, ta rafineria, której jeszcze nie wymieniłem. A więc tak, na pewno będzie powtórka i próba uderzenia na te rafinerie, gdzie macie te przerywane. Być może też uderzą w te rafinerie, które częściowo już są wyłączone, żeby uderzyć w inne linie, które jeszcze na przykład mogą w przyszłości działać, bo to wygląda tak, że rafineria po tych uderzeniach być może, bo często jest tak, że mamy na przykład 2, 3, 4, 5, a w Ryazaniu czy w Niżnym Nowogrodzie właśnie 4-5 linii i uszkodzenie nawet jednego tego stopnia no nie blokuje tych pozostałych linii. Przy czym bardzo często jest tak, że tą rafinerię trzeba zamknąć na kilka tygodni, no i sparametryzować, zmienić ustawienia, zmienić ciśnienia, tak, no bo one są dostosowane do tego, że te linie wszystkie pracują często, a nie tak, że tylko jedna czy dwie pracują, a więc to też nie jest tak, że tak jak Rosjanie twierdzą, że pozostałe linie działają bez no to tak do końca nie jest. A więc to też wymaga pewnego przestawienia się, jeżeli chodzi o pozostałe linie, natomiast no, te linie, które zostały uszkodzone, szczególnie jeżeli chodzi o pierwsze stopnie, a widać, że Ukraińcy atakują te kolumny rektyfikacyjne, najczęściej jest próba uderzenia w kolumny próżniowe, to już też tłumaczyłem z Tomkiem dlaczego, ponieważ no, tam mamy wysoką temperaturę, te frakcje ropy pod ciśnieniem, no jeżeli się rozszczelnia taka kolumna, no i następuje zapłon, no to ten tlen, to powietrze jest zasysane, no jest olbrzymi pożar, tak? I najczęściej pali wszystko dookoła. I tutaj żadne przeciwpożarowe systemy, bo każda oczywiście jest wyposażona w przeciwpożarowe systemy, no nie jest w stanie nic zrobić, tak? Tych systemów jest niewystarczająca w tym momencie. One te systemy jedynie umożliwiają, żeby ten pożar się dalej nie rozprzestrzeniał i próba jest przede wszystkim odcięcia
tego paliwa czy tych półproduktów w rurociągach. No i tyle, tak? Natomiast to, co ma spłonąć, to spłonie. Jeżeli te kolumny, odsalacze i te inne rzeczy spłoną, no to w wielu przypadkach Rosjanie albo nigdy tego nie uruchomią, albo po wielu miesiącach czy latach. Tak to Pod wygląda. warunkiem, że będzie dostęp do komponentów i części z zachodu. Tak, no i tu oczywiście pojawiają się problemy, bo część rafinerii, która spłonęła, była modernizowana na zachodnich częściach, z użyciem zachodnich części, z użyciem zachodniego software'u, z użyciem zachodniej automatyki, komponentów, firm serwisujących i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest embargo, no i te firmy zachodnie nie mogą pomóc Rosjanom, a jeżeli to zrobią, no to muszą się liczyć z kryminalizacją ich postępowania i nawet z jakimś odpowiedzialnością karną. Bo tak jak wiemy, ostatnio Parlament Europejski, ale nie tylko, również w Stanach Zjednoczonych za obchodzenie sankcji i za tutaj dostawy może grozić odpowiedzialność karna. No i dla firm, która by coś takiego zrobiła, duże problemy, a na pewno będzie to monitorowane, bo trudno coś takiego jest ukryć. I druga rzecz, Penalizacja. tak, penalizacja może tak. I druga rzecz, część tych uszkodzonych linii to są linie jeszcze sowieckie i firmy, które zajmują się serwisem i naprawą w Rosji, tak naprawdę są dwie. No i moim zdaniem one nie dadzą rady, no bo one są jak gdyby nastawione na utrzymanie i ewentualnie jakąś tam modernizację, wymianę, no ale no nie na taką skalę, tak? No powiedzmy, że To będzie mogą coś pełna tam odbudowa gdzie. tak, że mogą coś tam naprawić, ale teraz zobaczcie, do naprawy mają w tym samym czasie kilka, tudzież kilkanaście rafinerii, no ale powiedzmy te sowieckie kilka, nie? Że tam linie są. No to jest moim zdaniem nie do ogarnięcia w krótkim czasie, bo ani ludzi, ani sprzętu no nie da się zrobić, a trzeba się liczyć, że Ukraińcy nie powiedzieli ostatniego słowa i te oznaczone na biało rafinerie, poza moim zdaniem Omskiem, być może są w zasięgu jeszcze i te przerywanymi liniami. Też na pewno będziemy tutaj mieli powtórkę. No to możemy ale teraz... Ukraińcy właśnie zrobili dodatkowe rozdanie w tym wszystkim. Właśnie jeden z lepszych ukraińskich analityków wrzucił opracowanie wskazujące dokładnie, precyzyjnie 28 lokalizacji firm produkujących komponenty oraz rakiety zbrojeniowe. I teraz tak, pojawi się więc czysty dylemat. Czy oni już będą chcieli atakować te zakłady, w związku z czym gdzie przesunąć artylerię przeciwlotniczą i rakiety przeciwlotnicze? Czy zostawić je, bo częściowo gdzieś tam wysyłane w pobliże rafinerii są, ewidentnie. Plus inne drobniejsze zestawy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, przeciwdronowe. Więc się pojawi dylemat. I tu będzie na pewno pogłębiający się syndrom za krótkiej kołdry dla Rosjan, bo ja uważam, że właśnie po to, żeby ich zmusić do dylematu, pojawiła się ta informacja o tych dokładnych gridach, koordynatach tych fabryk dotyczących rakiet. Więc będzie co obserwować, będzie wesoło. I ważna rzecz jeszcze w tym wszystkim. Są filmy pokazujące, że dany dron przeleciał, następnie wykonał zwrot, żeby precyzyjnie podejść do konkretnego elementu linii, żeby zaatakować, zdetonować konkretny element linii produkcyjnej, a nie po prostu wlecieć w masę rur i nie wiadomo, co się wydarzy. Więc tak jak było rok temu. Tak. Targeting, rozpoznanie ukraińskie w tym zakresie jest na naprawdę precyzyjnym, porządnym poziomie i mają naprawdę wysoką skuteczność trafiania precyzyjnie w wybrany element procesu produkcyjnego, najlepiej na jego początku właśnie. To wszystkie rzeczy, które opisywałeś konkretnie, te kolumny rektyfikacyjne, która jej część atmosferyczna, nieatmosferyczna i tak dalej. I to jest sekret wysokiej skuteczności ukraińskich działań i temu należy bić brawo.
oni wykonali tą pracę rozpoznawczą w bardzo dobrym stopniu. Nie wnikam jak, ważne, że skutecznie. Natomiast Znaczy, teraz to są pokażę Państwu... właśnie, bo są... pokażmy mapkę. Pokażmy mapkę. Tak. I tu, proszę Państwa, to jest Możesz ją mapa troszeczkę pokazująca... powiększyć? Już. Tylko zostawiłem legendę, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. I teraz tak, te czerwone i niebieskie linie to są teoretyczne i praktyczne dotąd zasięgi, jeśli chodzi o to, dokąd mogły dolatywać znane na chwilę obecną drony, których używają Ukraińcy. Więc wszystko, co jest tutaj właśnie w rejonie Krasnodar i na południowy wschód od niego To jest w zasięgu, zasięgu. oczywiście. Niedługo Grozny będzie w zasięgu, prawdopodobnie, jeśli dalej będą w takim tempie rozwijać te drony. A tam jest kolejna duża rafineria. Wołgograd cały i teraz tutaj jesteśmy rejon Kazania. Spójrzcie, tu jest Kazań. Już tutaj została trafiona rafineria, gdzie to jest na granicy teoretycznych, znanych na chwilę obecną zasięgów. Samara jeszcze była na spokojnie w tym. Toliatki, miejsce produkcji samochodów, znane. Niżny Nowgorod jak najbardziej blisko maksymalnych, ale jednak na spokojnie. Jarosław też z jeszcze pewną rezerwą. Jeżeli uda się rozszerzyć, to tutaj właśnie jest Niżne Kamiańsk, Ufa i Perm. Znaczy taka uwaga odnośnie Groznego. Grozny to nie jest duża rafineria. Oni robią 2 miliony, wiesz, bo ja Ale też to nie jest zaznaczyłem rafineria kadyrowców. No jest kadyrowców, tylko mówię, Z że tego to jak powodu gdyby... bardzo ważna. Tak. Okay. Jest, będzie moim zdaniem niedługo w zasięgu. Natomiast Omsk jest poza zasięgiem. No i tu jest właśnie pytanie o tą Ufę najbardziej, bo wydaje się, że też teoretycznie jest poza zasięgiem. Jeszcze tak, ale ten Niżny Kamiańsk jest już coraz bliżej, więc zdolności ukraińskie w tym zakresie rosną. Co jakiś, powiedzmy, no i tu że raz widzicie na tak kwartał... samo Perm, co robi 17, bardzo ważna rafineria poza zasięgiem. Ale możemy się obudzić na przykład we wtorek i się okaże, że Perm został zaatakowany, bo jeszcze możemy założyć, że do tej pory one były startowane z terytorium Ukrainy. Natomiast... Ale zespoły dywersyjne rozproszone po całej Rosji, tak, z małymi dronami, ale lecącymi na krótkim dystansie, które będą nie do wykrycia, są w stanie precyzyjnie atakować jako element dywersji. Tak, no bo tutaj też się mówi o naprowadzaniu, bo są takie dwie teorie i chyba Ukraińcy używają i tego, czyli tak zwanych spoterów do naprowadzania, jak i również są nowe komponenty, jest wgrany nowy soft, który umożliwia rozpoznanie terenu, rozpoznanie rafinerii i naprowadzanie. A więc prawdopodobnie dwa systemy działają. Słucham? Wiadomo, że to obrazowe rozpoznanie wymaga podejścia z odpowiedniego azymutu i dlatego się zdarza, że dany dron musi wykonać nowe podejście, żeby z właściwego azymutu, bo na przykład wiatr mu przeszkadza. Obrazek, żeby mu się tak, żeby obrazek mu się zgrał z wzorcem w tej mapie, jaką ma wgraną do softu. Tak. Więc może być ciekawe. Tak, no i widać, że tutaj Rosjanie są trochę bezradni, bo oni stosowali takie zagłuszanie po prostu wcześniej GPS-owe i tworzyli korytarze. I to w 2023 z grubsza działało, ale w 2024 przestało właśnie działać, ponieważ te drony mają rozszerzoną możliwość właśnie nawigacji i nawet jeżeli są zagłuszane, jest sygnał GPS-owy, to sobie z tym doskonale radzą i wszystko wskazuje, bo na początku Rosjanie myśleli, że te drony są startowane z Rosji, natomiast wszystko wskazuje, że one są startowane w większości przypadków, bo tego oczywiście nie wiemy, z terytorium Ukrainy. Wiemy, którędy wykonują one loty i dobrze, że tego nie wiemy i jak jest to kombinowane i układane. Ważne, że jest skutecznie, bo niektóre dni to jest wysyłanie nawet około 30 dronów ukraińskich w jednym ataku. Duża skuteczność, no bo jeżeli mamy na przykład atak i mówi się, teraz wysłano 20 kilka dronów, lotnisko pod Moskwą zostało skutecznie rażone. Tak, zakłócona jego praca, tak. Teraz Słowiańsk 5 dronów uderzyło, no to nawet jak jeden uderzył, ale trafił, tak? No jeżeli
teraz popatrzymy na koszt w stosunku do zysków, no to jakieś mistrzostwo świata, tak? Tutaj do tej pory Rosjanie używali kalibrów, Iskanderów, tak? A do atakowania na przykład ukraińskich rafinerii, które zostały zniszczone. A teraz mamy sytuację taką, że Ukraińcy mając i rozbudowując swoje drony, pewnie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i mają dużo możliwości. A nie mają ograniczeń. To w tym Mają momencie ograniczeń w użyciu. liczba infrastruktury krytycznej, jeżeli chodzi o europejską część, jest olbrzymia. I jeszcze jedna rzecz, bo tutaj często są jakieś takie mity dotyczące rafinerii. Większość rafinerii, słuchajcie, powiedzmy 3/4, a nawet chyba z 80% to jest część europejska. Dlaczego? No z prostej przyczyny. Ludzie mieszkają i firmy, i przemysł jest w części europejskiej. Znaczy nie dajcie sobie powiedzieć, że coś na Syberii są jakieś tam, bo tam nic nie ma. Tak, mamy oczywiście kilka regionów i to są głównie na Uralu czy w pobliżu Uralu, natomiast na części syberyjskiej są złoża. Są oczywiście przy na przykład Chinach mamy rafinerię, tak, która robi 10 milionów, nie? Mamy kilka rafinerii, natomiast nie ma za bardzo możliwości. Po pierwsze, tam jest za mała przepustowość w tych rafineriach. Po drugie, nie ma za bardzo możliwości transportowych, żeby z tych rafinerii transportować paliwa do części europejskiej, a w części europejskiej są rafinerie, no bo tu jest ponad 100 milionów mieszka ludzi, czy większość, tu są wszystkie firmy, zakłady, no tu jest wszystko, tak, a więc rafinerie powstają blisko, tak, dlatego Ukraińcy tak zawzięcie atakowali te rafinerie i to, co dzisiaj się zdarzyło, ten Słowiańsk, to jest duży sukces, no bo wszystkie, spójrzcie, rafinerie, które są na potrzeby frontu, to w tym momencie porażone w jakimś stopniu. Nie ten obrazek, sorry. Są porażone, tak? A więc tak naprawdę został tylko ten Saratow. No i teraz sobie wyobraźcie, że ten front potrzebuje paliwa. No to z których rafinerii oni będą ciągnąć, nie? Wołgograd, kluczowa rafineria, te wokół Kazania, mówię Kazania, wokół Krasnodarsku, kluczowe, wokół Rostowa, kluczowe, tak? Te wszystkie, które idą na przykład mostem krymskim, dostawy, no to te wszystkie rafinerie macie porażone. I jeszcze dochodzą te rafinerie tutaj wyżej właśnie Samara, które są uszkodzone, a więc teraz front, Rosjanie będą musieli z bardzo dalekich rafinerii przerzucać paliwo, żeby zaopatrywać front. No i powstaje olbrzymi problem logistyczny, który już w lutym był odnotowywany i o czym mówiliśmy. Rosjanie nie posiadają wystarczającej liczby cystern kolejowych, żeby przewozić te paliwa, bo co innego, jeżeli macie, powiedzmy, w pobliżu frontu, tak, gdzieś nad Rostowem, rafinerię i wtedy nawet możecie użyć jakichś drogowych tych cystern, a co innego, jeżeli macie i musicie, nie wiem, z Omska ciągnąć, tak, czy z Orska ciągnąć te paliwo, no to jak, nie? Oczywiście można powiedzieć, że no coś tam jeszcze te rafinerie właśnie tam po tych kilku tygodniach coś tam będą jeszcze produkować, no ale one miały mieć też planowe, bo powstaje następny problem. One miały mieć planowe przystoje i planowe remonty i co teraz nie zrobią tych planowych remontów? Czyli degradacja no pewnie będzie nie głębsza zrobią tego sprzętu. Ale wtedy degradacja sprzętu, no może być tak, że po prostu będą awarie techniczne, tak? No bo nie będzie maintenance'u zapewnionego, rafineria będzie ciągnęła, pomimo tego, że powinna być przerwa technologiczna na przykład, a tam były zapowiadane remonty od miesiąca do 2 miesięcy. I Rosjanie się czuli pewnie, bo mieli nadwyżkę tych rafinerii i powiedzieli, w razie czego sobie ten eksport zastopujemy tam na miesiąc, a potem wszystko wróci do normy. No i teraz tak, eksport benzyny na 6 miesięcy zatrzymany. Eksport diesla będą musieli wprowadzić, a jak nie wprowadzą, to i tak nie będą mogli eksportować, bo będą musieli zaopatrywać front. I rolnictwo. Zwróćcie uwagę, że te południowe
Południowa. Rolnictwo jest na południu z grubsza Rosji, tak mniej więcej. Te rejony rolnicze, plus jeszcze właśnie tam okolice gdzieś tej części europejskiej. I teraz, jeżeli te rafinerie nie będą produkować wystarczającej ilości diesla, albo inaczej, ten diesel będzie szedł na front, no bo na czymś muszą jeździć czołgi, no wszystko, tak? No tak naprawdę w wojsku na tym dieslu prawie że jeździ, mało na benzynie, ale z tą benzyną też będzie problem. No i jeżeli w czwartek mówiliśmy, że już tak trzeba liczyć, że mają spadek mocy produkcyjnych o 20%, no to w czwartku kolejne rafinerie, no to już podchodzi pod 30%, słuchajcie, tak? Tak się zresztą mówi, że ponad 1/3 rafinerii, mówi się o 40%, została porażona. Nie? Tu możemy z tej mapki, które pokazywałem, może nawet wskazywać, że więcej, jeżeli popatrzymy na te z przerywanymi liniami, a nie wiemy do końca, wiemy tylko, że tam był atak i oni udają, że jest w porządku, ale to tak nie musi być, tak? Bo mogą być po prostu jakieś uszkodzenia, które po prostu my nie wiemy. Ja mogę powiedzieć, że na mapie, którą mam, mogę jeszcze wskazać lokalizacje przemysłowe i inne ważne, które w tym kręgu zasięgu są. I jeżeli tak, to spójrzcie, moi drodzy, ile tego może być jeszcze czysto potencjalnie. Teraz wam pokażę fabryki, czyli huty i fabryki chemiczne. O ile więcej tego się tu od razu pojawiło, skasuję incydenty na rafineriach. Spójrzcie, tyle tego jest w tym kręgu. Te niebieskie nie zostały jeszcze ruszone. Potem tak, to skasujemy. Duże, znane zespoły magazynowe, wojskowe. Kolejnych kilka punktów niebieskich. Więcej do wyboru, żeby atakować. I fabryki zbrojeniowe. I tutaj akurat fabryki zbrojeniowe głównie są praktycznie na południu, w rejonie południowym i najwięcej będzie tutaj można tego wszystkiego trafić, ale one były na razie tylko tak naprawdę fabryka Beriewa była atakowana w Taganrogu. Pozostałe nie. To jest, to jest potężny zasób tego, co mogą atakować Ukraińcy i na pewno będą się na to decydować, żeby osłabić presję, jaka obecnie w wykonaniu wojsk rosyjskich jest na froncie. I teraz tak, bardzo ciekawa sytuacja, bo część z Was się zapyta, a co z systemami antydronowymi i z systemami obrony przeciwlotniczej? W przypadku Samary podobno, znaczy tak Rosjanie twierdzili, że w 2023 wszystkie rafinerie zostały zaopatrzone w systemy antydronowe i pokrycie rosyjskich systemów przeciwlotniczych nie zadziałało. W żadnym wypadku nie zadziałało. Być może w samym centrum Samary coś zadziałało, coś się udało zestrzelić. Widzimy, że w niektórych przypadkach te systemy działają, natomiast tak jak widzieliśmy w kilku przypadkach, te systemy przeciwlotnicze to był facet z karabinem maszynowym i to było jedyne, co posiadały te rafinerie. A więc tak, z jednej strony brak systemów antydronowych skutecznych oraz systemów przeciwlotniczych. Z drugiej strony, tam gdzie teoretycznie miały być, ich prawdopodobnie nie było albo nie zadziałały, tak? Tego też nie wiemy. Może były, jednak tak jak Rosjanie twierdzą, a nie zostały włączone i tak dalej, i tak dalej. No i teraz bardzo ciężka sytuacja, bo Ukraińcy zachęceni olbrzymi sukcesami i niskim kosztem, mamy przemówienie Zełańskiego, który mówi o tam nowej flocie, takie bardzo też buńczuczne z jednej strony, no i o tym, że oni będą to kontynuować, no bo tanim kosztem, olbrzymie zyski i paraliż, słuchajcie, no to grozi w tym momencie paraliżem, jeżeli chodzi. Przede wszystkim tak, zostanie wprowadzony zakaz eksportu diesla, albo on, jak nie zostanie, to i tak zostanie ograniczony. Czyli z tych 2,8 milionów baryłek dziennie, co eksportują miesiąc w miesiąc, zostanie nic. I teraz firmy naftowe na paliwach mają wyższą marżowość. I teraz jeżeli im się zabierze ten eksport, to w ogóle branża stawia się w bardzo trudnej sytuacji,
bo muszą. Właśnie, pytanie, czy będą chcieli produkować na rynek krajowy, na który muszą albo wychodzą na zero, albo muszą nawet dopłacać do rynku krajowego. Ze względu na presję rządu na niepodnoszenie cen. Bo mała szansa jest, że rząd zgodzi się na podniesienie cen, no chyba, że się zgodzi. To też taki dylemat, bo podniesienie cen, no to jest rozpędzenie inflacji, to tak z miejsca, nie? Paliwo się przekłada na wszystkie aspekty życia. Tak, a więc i to tak skokowo, tak? No bo tam trzeba by skokowo te ceny a i tak mogą pojawić się braki, jeżeli chodzi o tą część cywilną, bo zakładając, że dla wojska jest pierwszeństwo, no bo tutaj nie zakładam, żeby Przy było okazji inaczej. pogłębiający się kryzys transportu wewnętrznego, bo zarzynane są lokomotywy, o czym wy mówiliście, wskaźnik awaryjności rośnie, na tranzycie dalekobieżnym kolejowym Rosja stoi, jest problem. Tak, jest problem z koleją, rosyjskie koleje są nieefektywne, większość lokomotyw to lokomotywy spalinowe, które też jeżdżą na dieslu, to tak przy okazji. I pochłaniają go ogromne ilości. I pochłaniają olbrzymie ilości, no ale się tym nikt nie przejmował. I teraz tak, jeżeli chodzi o same lokomotywy, to mówiliśmy w cepach, ale osoby, które nie oglądały. Tak. Lokomotywy albo są na podzespołach Siemensa, najczęściej niemieckich czy zachodnich, albo na podzespołach, uwaga, ukraińskich, te sowieckie, bo tam były akurat, tak było wtedy za Związku Sowieckiego tak to skonstruowane. I są olbrzymie problemy, jeżeli chodzi o naprawy. Ilość naprawianych lokomotyw w 2023 się zwiększyła, nowych jest za mało, a teraz trzeba i więcej nowych lokomotyw, więcej cystern, więcej wszystkiego. No i nie za bardzo jest skąd to wziąć. Dłuższe odległości, trzeba to przewozić, paliwo i tak dalej, i tak dalej. Jakiś koszmar logistyczny. I teraz firmy jeszcze będą musiały zwiększyć koszty, bo trzeba będzie, wiesz, reżim nakaże ci tam, nie wiem, z tego Omska macie tam wysłać gdzieś, nie? No i pytanie, kto za to ma zapłacić? Za ten transport. Wiesz, tu powstają różnego rodzaju takie problemy, czy ten. Spiętrzenie się dylematów. Spiętrzenie się dylematów i powstaje taka pokusa dla firm, żeby w ogóle nie rafinować. Powiedzieć, mamy remont, nie da się uruchomić. Światowa stacja benzynowa w kłopocie. Nie da się uruchomić w tym Wołgogradzie, próbowaliśmy wszystkiego, no nie da się, potrzebujemy pół roku. Reżim będzie się wściekał, coś tam, no ale będą tu raport takiego specjalisty, takiego, często może to być prawda, ty będąc reżimem nie wiesz, czy to jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia tej firmy nie opłaca się rafinować, czyli lepiej zatrzymać tą rafinerię, nawet na pół roku, rok, a w tym czasie, skoro jest i tak zakaz eksportu, a nie zarobisz, sprzedawać surową ropę. Bo to jest tak w Rosji, że właściciel rafinerii jest również właścicielem wydobycia ropy. Taką mamy, że tak powiem, monopol, nie? Więc wejdą w klincz z OPEC w sprawie ilości sprzedawanej ropy i jej ceny. Wejdzie w klincz w OPEC, wejdzie w klincz z rządem, no bo rząd będzie mówił, produkujcie na rynek krajowy, za mało produkujecie, tak? Dlaczego nie produkujecie? Oni będą mówić, ale my remont robimy, bo nam Ukraińcy uszkodzili i nic na to nie poradzimy, nie? Szczególnie, że będą powtarzać się ataki i ciągle będzie następny remont, a więc wymówka w sumie będzie zawsze. A więc nawet jeżeli została uszkodzona jedna linia, no to można powiedzieć, że tak naprawdę dwie nie działają i tak dalej, nie? A więc pokusa moim zdaniem olbrzymia do tego, żeby wysyłać surową ropę i przetrwać. Dla tych firm to będzie przetrwanie, bo jeżeli też chciałyby się zarżnąć, bo tutaj rząd nie sypnie kasą im, nie? Nie podniesie cen na stacjach, powie ok, ale musicie ceny na stacjach detaliczne utrzymać, bo inaczej to nas społeczeństwo przewróci, tak? Bo ta inflacja się A więc bardzo trudny dylemat. I jeszcze jedna rzecz. Rosjanie muszą coś zrobić, żeby przetrwać, żeby przerwać te ataki. No bo my mamy marzec, a sytuacja może się, tak, w styczniu spadek 8, styczeń, luty spadek 8%, początek marca spadek 20%, koniec marca, no jeszcze nie mamy końca, prawie 30%, to co za moment będzie, rozumiesz?
Trzeba przerwać Będą te ataki. importować paliwa. No i teraz tak, wszystko wskazuje na to, że bo są zmagazynowane zapasy na przykład benzyny po tym wprowadzeniu zakazu, ale diesla nie ma, rolnictwo się uruchamia, no i teraz rolnicy będą braki takie regionalne, czyli szczególnie na tym południu, trzeba będzie dowozić z innych regionów diesla na te stacje. Co nie będzie, tak jak mówię, łatwe, proste. Zobaczymy, co będzie z tymi cenami, no ale powiedzmy, że spróbują na sztywno utrzymać te ceny. Wydaje się, że nieodzowny jest włączenie importu paliw. Wcześniej czy później. Im wcześniej to zrobią, tym lepiej. Podobno w ostatniej rozmowie piątkowej z Baćką zostało to już poruszone. Natomiast sama Białoruś to jest za mało. Tu trzeba włączyć jeszcze Kazachstan, być może Uzbekistan. Pytanie, jak dostarczą to paliwo, tak? No bo czy ta kolej znowuż wydoli? No można też próbować, żeby Indie dostarczały drogą morską, tak? Te paliwa zamiast do Europy, o tym też mówiliśmy. Z Iranu paliwa nie dostaną, ponieważ Iran sam ma niewielką relatywnie produkcję paliw względem produkcji na swoje lotniczej, potrzeby. Więc takim to się nie da. Tutaj graczem mogłaby być Indie i tutaj można sobie wyobrazić, że dostarczamy Wam tanio, poniżej price capu tą ropę, a w zamian kupujemy drogo od Was paliwa. No to taki idealny deal dla hinduskich rafinerii. Co prawda mamy 6 tygodni, ta ropa płynie i 6 tygodni paliwo w drugą stronę, no ale do realizacji. Oczywiście jest problem też logistyczny, no bo teraz trzeba nawet zrobić odwrotne rewersy właśnie na wszystkich punktach, tych rurociągach. W portach, tak. To nie jest przystosowane. W porcie. Nie? A więc olbrzymia, słuchajcie, ilość bólu głowy dla reżimu, dla rządu w bardzo niekorzystnym czasie. Kiedy miała być ofensywa letnia, Rosjanie tutaj wielu zapowiadało, że 2024 to jest taki najlepszy moment, żeby spróbować zaatakować Ukrainę. Natomiast będą musieli borykać się z tego typu problemami. Z taką perspektywą, że może być gorzej, bo jeżeli zostaną zaatakowane następne zakłady, i teraz jest jeszcze problem, czy przenosić opelotkę z frontu, no bo chyba już z Dalekiego Wschodu to nie ma co przenosić, do bronienia tych rafinerii i bronienia zakładów, bo za moment będą zakłady przemysłowe. Dokładnie. Huty, to już widzieliśmy, bo się zaczęły. Te wszystkie zbrojeniowe, elektrownie węglowe, tak, które są idealnym celem, tak, bo tam będzie się miało co palić. No i różnego rodzaju stacje, podstacje, no mnóstwo celów i ta głębia, o czym mówiliśmy wielokrotnie, Rosjanie nie są przygotowani na ataki na infrastrukturę krytyczną. I to, co wszyscy geopolitycy mówili, Rosja ma duży atut w postaci głębi strategicznej. W przypadku ataków dronami to jest największa słabość, bo nie da się tak dużego obszaru, nie mają nawet tyle systemów antydronowych, przeciwlotniczych, żeby ten obszar ochronić. Dokładnie, już tu mówiliśmy, to jest tak naprawdę powtórzenie tego, żeby do wszystkich dotarło, bo ciągle wielu neguje, że to jest niemożliwe, żeby aż tak źle było w tych kwestiach, a jednak to są fakty. Z faktami się zasadniczo nie dyskutuje, fakty się interpretuje, nasza interpretacja jest właśnie taka pokazująca to, co w odpowiednich okolicznościach z atutu stało się wadą. Tak, tak. Takie życie. No i tak mamy proces deewolucji. Tak to wygląda. Duże problemy, które tu mamy naczynia połączone, tak? Te ataki na rafinerię wpływają na całą gospodarkę, na prowadzony konflikt, a tak jak mówię, wygląda, że przy tych sukcesach Ukraińcy się nie zatrzymają. Tu turbopatrioci żądają od rządu, żeby coś z tym zrobić, łącznie z atakiem jądrowym na Ukrainę. Takie dochodzą też pomysły. No ale to trochę byłoby dziwne, trzeba by najpierw wojnę wypowiedzieć i przyznać się, że nie ma specoperacji, żeby sięgnąć po taktyczne ładunki. Ale pytanie, czy taktyczne ładunki coś tutaj jak gdyby w tej całej układance zmienią, no bo złamanie pewnego tabu,
no, spowoduje olbrzymią wściekłość w Pekinie, tak? No jeżeli by do tego Bo doszło. zamknie handel z Europą konkretnie. A to jest zbyt I bolesne. handel z Europą zostanie zamknięty. To jest jak gdyby ten ostatni as, który jeszcze Kreml posiada, natomiast użycie jego no, niesie bardzo duże negatywne konsekwencje. A wielokrotnie mówiliśmy, dlaczego Chiny nie chcą, bo wtedy mamy użycie, no i nic nie stoi, żeby Tajwanu też bronić ładunkami jądrowymi, tak? A więc Chiny Pamiętajmy, nie że posiadają odpowiedniej ilości ładunków i w tej rozgrywce się nie liczą. zgadza się, a pamiętajmy, Chiny żyją z eksportu. Zatrzymanie zakupów wysokomarżowych produktów rzucanych na rynki Stanów Zjednoczonych, na rynki Europy, to jest zarżnięcie chińskiej gospodarki, która nie jest w stanie w innych alternatywnych lokalizacjach do równie bogatych klientów sprzedać z odpowiednio dużą marżą swoich produktów. Tak, I to jest pomysł Chin w tym roku na odbudowę swojej gospodarki jest zwiększenie eksportu i dotacja tego eksportu, który jest, zalanie świata tanimi chińskimi produktami jeszcze bardziej, a te działania Moskwy no, byłyby przeciwstawne temu. dobrze. Szanowni Państwo, w związku z tym przebiegliśmy się przez całość przygotowanego materiału. Ja tylko teraz dam taką malutką wisienkę na malutkim torciku w tym wszystkim. Wyobraźcie sobie, że Rosjanie po około 1,5 roku od wyjścia różnych koncernów samochodowych, na przykład Renault, ze swojego rynku, zaczęli sprawdzać, co tam w tych halach różnego rodzaju zalega, a zaczęli sprawdzać dlatego, że chcieli, co się dało wyciąć i sprzedać na złom. No i jak zaczęli ten złom potencjalny sprawdzać, to się okazało, że znaleźli coś ponad 1000 skrzyń biegów automatycznych pasujących do jednego z silników, jakie u siebie robią, 90-konnych, i nagle okazuje się, że chwalą się, że wypuszczą 1000 samochodów Łada, Granta czy coś w tym stylu z automatyczną skrzynią biegów i wszystkie one trafią do administracji państwowej. 1000 samochodów, tym się chwalą. Każdy ma osiągnięcia, na jakie zasługuje. I to by było na tyle w dzisiejszym spotkaniu. Jeśli się Państwu podobało, zachęcamy do lajkowania, do komentowania, do udostępniania, subskrybowania obydwu kanałów Kremlinka Show oraz Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, do wspierania naszych kanałów, aby niezależność tych naszych kanałów była podtrzymana, bo to bardzo ważne jest. Dzięki Wam robimy te wszystkie materiały i zachęcamy też do obserwowania naszych mediów społecznościowych, bo to nie są tylko moje, ale też Pawła oraz też Mateusza Lecha, którego pozdrawiamy, żebyście o nim też nie zapominali. Miłego wieczoru, trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.